Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, co ja dzisiaj będę robić? Słuchajcie, ja dzisiaj będę piec boczek. Wiem, jest gorąco, bo wiem, że można ten filmik i za pół roku przecież będzie obejrzeć. Teraz mamy lipiec, jest bardzo gorąco, ale mam ochotę na boczek. Nie, on nie jest taki tłusty, nie. Boczek jest ładny. Powiem Wam, że ma tu trochę chrząstek, ale nie będę tego wycinać, dlatego że mój pies z tych chrząstek będzie zadowolony, w niebo wzięty wręcz. Więc od czego zaczynam? I słuchajcie, będę piec boczek troszkę inaczej, dlatego od razu pokażę, co sobie przyszykujecie. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście upiec tak jak ja. Ja tutaj mam tą taką blaszkę, która jest w zestawie z piekarnikiem. To jest ta głęboka blaszka, ta najbardziej głęboka. Na tą blaszkę, do tej blaszki, słuchajcie, można by było nalać do tej blaszki wody, ale ja nie chcę, żeby po prostu ten cały sok, co będzie kapał z boczku, żeby on mi rozlewał się po całej tej blaszce, no bo on jest dobry, więc go po prostu szkoda. Mam takie duże naczynie i tak patrzę, że praktycznie tyle jest tak duże jak mój boczek, więc naczynie dam na blaszkę. Do tego naczynia wleję tak na centymetr, 1,5 centymetra wody, gorącej wody, bo będziemy wstawiać do nagrzanego piekarnika. I na to dopiero, słuchajcie, położę taką kratkę i na tą kratkę, nad to naczynie położę boczek. Zresztą pokażę jeszcze jak położę. Widzicie, coś takiego. Widać chyba. Blaszka, na to jest to naczynie i na to kratka pójdzie. Ze dwa, no tam zależy. Ja dam może 2, bo takie dość duże. Liście laurowe wrzucę właśnie do tego naczynia. Tak. I wrzucę tam jeszcze, słuchajcie, dam ten, jak to się nazywa? Ziele angielskie. Gdzie ja mam? Dam ziele angielskie i troszkę ze 2-3 kulki jałowca. Tyle jałowca dam. Tak, ziele angielskie i zaleję to, słuchajcie, wodą. Gorącą wodą taką z czajnika, no bo będziemy wsadzać do gotującej się, do gorącego piekarnika. Muszę poszukać ziela angielskiego. Znalazłam ziele angielskie, kilka ziarenek. Tak. Robimy boczek. Słuchajcie. Boczek dajemy tyle, ile kto lubi. I żeby smak nam też przeszedł przez tą tłustę, to po prostu ładnie go natniemy. I on też będzie wtedy ładnie wyglądał po prostu na stole. Tak. I teraz będziemy kroić w tą stronę. Jak troszkę krzywo wyjdzie, nic nie szkodzi. Boczek mamy już ponacinany i słuchajcie, teraz co zrobimy? Ja go odstawię. Tak sobie. To zrobimy taką marnatę, z czym będziemy go po prostu nacierać. Damy troszkę oleju. Nie będzie za tłusto, dlatego właśnie mówię, jest ta kratka specjalnie. Ale wtedy fajnie nam się po prostu przez olej natrze nasze przyprawy. Ja oczywiście dam paprykę i ja paprykę akurat tu będę dawać wędzoną. Wędzoną paprykę można kupić w sklepach w Kauflandzie, widziałam. I słuchajcie, można też kupić przez Allegro. To jest papryka pikantna. Nie patrzeć, że my tak dużo, bo my po prostu pikantne lubimy. A prawdę mówiąc, to słuchajcie,
słuchajcie, to możecie dodać takie przyprawy, jakie tylko lubicie. To jest papryka wędzona słodka. Tak. Słuchajcie, do tego dam pieprz ziołowy. Ale to troszkę dam więcej, bo coś tutaj mi za mało leci, tak? To ja tu będę... O, dobra, łyżeczkę. Nawet troszkę można więcej. O. Pieprz ziołowy to taka przyprawa, że jak weźmiecie na biwak, to jakbyście mieli wszystkie przyprawy. Pieprz biały. Dobra. Czosnek suszony. Nie daję czosnku przez praskę, dlatego że bardzo często czosnek taki przez praskę świeży, on się po prostu pali i później bardzo on brzydko wygląda. I słuchajcie, dam soli trochę wędzonej. Widziałam, to nie jest reklama, to ja po prostu ją kupiłam, ale powiem wam, że polecam wam kupić tą sól. To jest gruba sól, już wam pokazuję. Takie kryształki. Ale powiem wam, zapach jest normalnie nieziemski. No, pycha. I ja tą sól nie będę tutaj dawać, po prostu sól dam sobie na boczuś. Tak, a widzicie? Soli zapomniałam. Sól musi być, bo tamtej dam tylko troszkę tej wędzonej. Tak, aby tylko aromat tego wędzonego, wiecie, był. O. No i będziemy nacierać na zboczek. Tutaj mam papier do pieczenia. Bardzo fajna opcja, żeby nie pobrudzić deski po prostu. O. I zaraz do was wrócę. Słuchajcie, ubiorę rękawiczki, bo nie chcę mieć od tej papryki czerwonych rąk, których później nie domyję. Dobrze, rękawiczki ubrałam. I może pierw natrę spód naszego boczku. Oczywiście można to dziś wcześniej zrobić i on przejdzie, ale ja go będę później piec tak dość długo, więc on już w piekarniku też mi fajnie dojdzie. O. I teraz nacieramy tu. Maja już wyczuła i już przyszła do kuchni. Już przyszłaś, głodomorku? Aha, dla osób, które piszą mi, że za dużo gadam na kanale. Słuchajcie, to jest kanał, na którym się rozmawia. W kuchni w ogóle się rozmawia. W kuchni powinno być dużo ludzi i powinno się rozmawiać. Dobra. I teraz muszę przełożyć boczuś. Ale to nie boczuś, to boczek. Wielki. Tak jak mówiłam, tu zaraz naleję wrzątku. O, daję naszego. Nad tym, o widzicie? I będę wsadzać do piekarnika. Troszkę będę piec inaczej niż myślicie, podejrzewam, ponieważ ja go wsadzę do nagrzanego piekarnika do 200 stopni. Dlaczego? Żeby mi się te wszystkie tutaj naokoło od razu przypiekło i to co dobre, żeby zostało w środku. Także wsadzę go do nagrzanego do 200 stopni i słuchajcie, będę to trzymać około tak 20-30 minut. Po prostu trzeba sprawdzać, żeby wam się nie spaliło, prawda? No i jak to się nazywa? A później skręcę temperaturę tak do około 160-150 stopni. Ja wsadzę sobie na termoobieg i słuchajcie, ile będziemy piec?
Tak jak powtarzam za każdym razem. Ja kiedyś piekłam tutaj na któryś odcinku żeberka i żeberka miałam w 2 sklepach kupionych i ci widzowie, którzy nie oglądają, to nie wiedzą o tym. Jedne żeberka się szybciej upiekły, a drugie były dalej twarde. Dlatego nigdy nie podaję czasu pieczenia. Po prostu trzeba wbić widelcem i sprawdzać. Ale myślę, że w takiej temperaturze około 160 stopni ja będę go trzymać około 1,5 do 2 godzin. Ale sprawdzę widelcem, jeżeli on będzie już mięciutki, to po prostu wyłączę i poczekam, aż on ostygnie. Ale tak jak mówiłam, każda świnka jest inna, jedna troszkę starsza, druga troszkę młodsza. Inne rasy, teraz jest bardzo dużo ras tych świnek narobili. Kiedyś to było inaczej, była jedna jakaś tam czy 2 rasy i koniec. A teraz jest po prostu trudno napisać. Powiedzieć po prostu, ma być tyle i koniec i będzie miękkie. Nie, tak nie będzie. Także ja, słuchajcie, wstawiam, ale tak jak mówię, pierwsze 20-30 minut na 200 stopni z termoobiegiem, a później zmniejszamy 150-160. Zresztą będę pokazywać, jak coś, to zawsze powiem na sam koniec. Także słuchajcie, widzimy się za jakiś czas. Myślę, że zdjęcia w czasie pieczenia też zrobię, a może jakiś krótki filmik to wrzucę. Także do zobaczenia za jakiś czas. Jeszcze zapomniałam solą obsypać. A sól da tutaj naprawdę aromatu i smaku. Para się wydobywa, bo wody nalałam do naczynia. Coś pięknego. I do piekarnika. No i słuchajcie, widzimy się z powrotem. Minęło praktycznie prawie 2,5 godziny. Tak jak mówiłam, pół godziny miałam mój boczuś na 200 stopniach, a później skręciłam do 160 stopni i słuchajcie, po godzinie pieczenia skręciłam na 130 i na 130 stopni był jeszcze godzinę. Także w ten sposób go piekłam, oczywiście z termoobiegiem. A i jeszcze, bo bardzo dużo nieraz zapytań jest o tym, jak ja to robię, że papier do pieczenia jest taki prosty, że się nam nie zwija w rulon. Już wam pokazuję. Ja lubię sobie przykryć deskę papierem, bo on jest po jednej stronie takim tłuszczem czy czymś, że on po prostu mi deski nie brudzi. Wiadomo, papier nam się będzie zwijał i rozłożyć go, bo on się zwija. Wystarczy zrobić tak. Zgniatamy jeden róg, drugi róg, każdy róg zgnieciemy i wyprostujemy. Słuchajcie, koniec. Papier się nie zwija. Każdy róg zgniatamy. Dobra. Także ja wyciągam boczek właśnie specjalnie na papier, żeby sobie deski nie ubrudzić. Ale pachnie, mówię wam, w całym domu. Mój mąż to już wytrzymać nie może. Właśnie poszedł z psem na spacer, z Majunią naszą. No kamera nie oddaje niestety jego koloru, bo wygląda to dużo ciemniej niż jest naprawdę. Próbowałam go już, patrzcie, próbuję wam jakoś go pokazać, ale on jest jeszcze gorący, bo dopiero wyciągłam. Tak. Jest ładnie przyrumieniony, na pewno nie jest spalony. Nie, po prostu, jeżeli coś, to po prostu kamera przekłamuje. Bo trudno jest oddać kolor. Jest, patrzcie, tutaj to jest tłuszczyk i woda. Nie wiem, chyba nie będzie tego widać. On nie jest w ogóle suchy, jest bardzo soczysty. Jest za gorący, żeby go ukroić, ale może kawałeczek chociaż. Kurde. Ukroję, żeby pokazać, ale on będzie bardzo ładnie się kroił wtedy, kiedy on będzie już nie będzie taki gorący po prostu. No ale muszę wam pokazać chociaż kawałeczek. No patrzcie, no jest taki. Nie wiem, czy to widać, zaraz niech wyostrzy. Halo, wyostrz mi. Widzicie, jak potrzeba, to nie chcę wyostrzyć. Możemy. Jest, wyostrzył. Patrzcie, jaki on jest soczysty.
Myślę, że to widać, ale to jest tak gorące, że nie mogę ścisnąć mocno, ale myślę, że to widać. Jest tak soczysty właśnie. O, teraz widać. O, pyszny. Ja spróbuję kawałeczek. Rozpływa się w ustach. O, jaki gorący. Ale jest naprawdę. Nic bym więcej do niego nie dodała, słuchajcie. Nic więcej. Pyszny. Rozpływający się w ustach boczusz. Do tego ogóreczek małosolny, słuchajcie. Do tego, no wiadomo, są urlopy, tak? Jakieś piwko. Kochani. Pycha, naprawdę pycha. Ale gorące. Nie mogę bo jest takie gorące. Także zapraszam Was, bo naprawdę przepis jest bardzo fajny. Bardzo fajny i pyszny. Mój Bartuś się oczywiście odzywa. Stali widowie wiedzą, nasza owieczka płacze. Pycha. Naprawdę pycha. Także jak się przepis podobał, przepraszam, że jem, ale dużo widzów mówi, proszę, żebyś spróbowała potrawę. No to spróbowałam i mówię Wam, że jest pyszna. Pyszna, soczysta. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę, słuchajcie, i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa. Słuchajcie, a tu jest taka mała dogrywka. Tak jak mówiłam, ja nie chciałam, żeby ten tłuszcz mi na tą blaszkę wyciekał i żeby on się palił, bo gdybyśmy nie dali wody, to on by się po prostu palił nam tutaj. A tak patrzcie, ten tłuszczyk cały, mi go szkoda. O. Dlaczego? Ja to wszystko zbiorę. Tutaj mam jeszcze takie kawałki boczku, które po prostu odkrajałam z tamtego, żeby był tamten taki ładny. To wszystko idzie do zamrożenia. Tą wodę też przecedzę. Dam tutaj na ten tłuszczyk, tylko wybiorę te, bo ja nie lubię te ziele angielskie. I tych liści laurowych nie będę dawać. Słuchajcie, z tego będzie bardzo dobra zupa. A jaka? Kapuśniaczek, grochówka. Słuchajcie, pyszne. Także nie warto po prostu wyrzucać tego, bo to naprawdę będzie pyszna zupka. Wystarczy dać tylko, nie trzeba już po prostu robić żadnego wywaru, tylko wlejemy to i mamy pyszną zupę. Także jakby się ktoś pytał, co będę z tym robić, właśnie będę się zastanawiać, albo to będzie zupa grochówka, albo kapuśniak. I ten wywar też nie, ten wywar tutaj pójdzie, wszystko. Tylko po prostu wyrzucę listki i ziele angielskie. Także tego nie wylewamy.